Witam serdecznie. W kolejnym odcinku na moim kanale chciałbym w prosty sposób wytłumaczyć Ci ideę działania silników BLDC. Skrót BLDC pochodzi od angielskich słów Brushless Direct Current, co wskazuje na główną cechę tych silników, a więc na fakt, iż są to silniki bezszczotkowe. Uzwojenia takiego silnika zasilane są impulsowo, choć nazwa mogłaby sugerować, że są zasilane prądem stałym. W rzeczywistości prądem stałym zasilany jest elektroniczny sterownik takiego silnika. Zacznijmy od przybliżenia budowy tego typu silników. Wirnik takiej maszyny zbudowany jest z magnesów trwałych. W prostszych konstrukcjach można się spotkać z wirnikami dwubiegunowymi, ale częściej zastosowanie znajdują konstrukcje 4- lub 6-biegunowe. Uproszczony model silnika po lewej stronie ma tylko 2 bieguny magnetyczne, natomiast ten po prawej ma już 4 bieguny magnetyczne. Na tym przykładzie możemy również zaobserwować 2 sposoby umiejscowienia wirnika. Spotykane są zarówno silniki z wirnikiem zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Umiejscowienie wirnika wpływa na właściwości ruchowe silnika. Jak widzisz, model po lewej stronie ma wirnik zewnętrzny, a więc taki obracający się na zewnątrz stojana, natomiast model po prawej stronie ma wirnik wewnętrzny, który obraca się wewnątrz stojana. Zewnętrzny wirnik będzie charakteryzował się większą bezwładnością, co może ograniczyć jego zastosowanie w aplikacjach, w których wymagane jest częste hamowanie i rozpędzanie silnika. Większa bezwładność może jednak ułatwić stabilizację prędkości obrotowej przy dużych wahaniach obciążenia. Ponadto wirnik zewnętrzny korzystnie wpływa również na moment obrotowy wytwarzany przez silnik. Drugim ważnym elementem budowy silników BLDC jest stojan, na którym nawinięte są uzwojenia. Popularnymi konstrukcjami są silniki dwuuzwojeniowe i trójuzwojeniowe. Model z lewej strony ma stojan, na którym nawinięte są 3 uzwojenia, natomiast model z prawej strony ma stojan, na którym nawinięte są 2 uzwojenia. Jak widać, każde z uzwojeń nawinięte jest na 2 przeciwległych biegunach, ale w rzeczywistych silnikach liczba biegunów, na których nawinięte jest każde uzwojenie, może być większa. Podstawowym kryterium podziału silników BLDC jest właśnie podział ze względu na ilość uzwojeń stojana oraz podział ze względu na sposób sterowania uzwojeń. Mówimy wówczas o sterowaniu unipolarnym i bipolarnym. Najlepiej uczyć się na konkretnym przykładzie, dlatego proponuję przyjrzeć się wybranej przeze mnie uproszczonej konstrukcji z dwubiegunowym zewnętrznym wirnikiem oraz stojanem składającym się z 3 uzwojeń. Mamy więc 2 bieguny magnetyczne wirnika wytworzone przez magnes trwały i 6 biegunów elektromagnetycznych umieszczonych w stojanie. Zasilając kolejne uzwojenia stojana, możemy wprawić w ruch wirnik naszej maszyny. Przepływ prądu przez cewkę powoduje powstanie biegunów magnetycznych, które oddziałując z biegunami magnetycznymi wirnika, wprawiają go w ruch. Dzieje się tak, gdyż jak zapewne dobrze wiesz, jednoimienne bieguny magnetyczne się odpychają, a różnoimienne się przyciągają. Tak więc kolejne załączanie uzwojeń pozwala nam na krokową zmianę położenia wirnika. Aby zmienić kierunek wirowania wirnika, wystarczy zmienić kolejność zasilania uzwojeń. Zauważ jednak, że w przedstawionym przykładzie w danej chwili czasu zasilamy tylko jedno uzwojenie. Dużo lepiej jest zasilać równocześnie 2 uzwojenia, dzięki czemu zapewnimy większy moment obrotowy silnika. Popularnym rozwiązaniem jest więc połączenie końców uzwojeń w układ gwiazdy, dzięki czemu mamy wyprowadzone tylko 3 przewody, co znacznie uprości układ sterowania. Wiemy już, że poprzez przełączanie zasilania kolejnych uzwojeń jesteśmy w stanie wprawić wirnik w ruch, ale tego typu działanie jest charakterystyczne dla silników krokowych. W silnikach BLDC chcemy uniknąć pracy krokowej i wszystkich związanych z nią problemów. Musimy więc wyposażyć nasz silnik w układ sterowania, który w odpowiednim momencie będzie przełączał zasilanie kolejnych uzwojeń, tak aby uzyskać płynny ruch.
Jednak skąd układ sterowania ma niby wiedzieć, kiedy przełączać zasilanie kolejnych uzwojeń? Musiałby on mieć jakąś informację o aktualnym położeniu wirnika, aby wiedzieć, w którym momencie przełączyć zasilanie na kolejne uzwojenia. Z pomocą przychodzą nam czujniki Halla lub inaczej halotrony. Są to odpowiednio rozmieszczone niewielkie czujniki pola magnetycznego. Napięcie na wyjściu halotronu jest proporcjonalne do indukcji pola magnetycznego. Gdy zostanie przekroczona wartość progowa pola magnetycznego oddziałującego na taki czujnik, to zostanie to zasygnalizowane odpowiednim stanem logicznym na wyjściu, który trafi na wejście układu sterowania. Na podstawie sygnałów z czujników Halla elektroniczny kontroler wie, w jakim położeniu znajduje się wirnik i przy pomocy odpowiedniego układu zbudowanego z tranzystorów odpowiednio zasila uzwojenia silnika. Najczęstszym rozwiązaniem w przypadku silników trójfazowych o uzwojeniach połączonych w gwiazdę jest komutator elektroniczny w układzie mostka trójfazowego. Układ taki poprzez zasilenie odpowiednich uzwojeń w ściśle określonych chwilach czasu zapewnia płynne obroty silnika w jedną lub drugą stronę. Jak widzisz na przedstawionej animacji, wirnik w pewnym sensie goni pole magnetyczne wytworzone przez uzwojenia stojana, ale za każdym razem, gdy zbliża się do celu, to sterownik przełącza uzwojenia, przez co w rezultacie otrzymujemy płynny ruch wirnika. Przypomina to nieco kręcącego się psa, który próbuje złapać własny ogon. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby zmienić kierunek obrotów silnika. W tym celu wystarczy zmienić naszą tablicę przełączeń dla układu sterowania. Aby łatwiej Tobie było analizować działanie układu, na czujnikach Halla umieściłem znaczniki, które kolorem czerwonym sygnalizują, że dany halotron podaje na wejście układu sterowania stan wysoki. Czujniki Halla ustawiają na swoim wyjściu stan wysoki, gdy oddziałuje na nie biegun północny wirnika. Są one tak rozmieszczone, że na podstawie odczytów z tych czujników układ sterowania jest w stanie określić, w którym sektorze w danej chwili znajduje się oś biegunów magnetycznych wirnika. Dzięki temu uzwojenia są przełączane w odpowiednim momencie, czego rezultatem jest płynny ruch wirnika w jedną bądź drugą stronę. Na załączonej animacji czarna strzałka symbolizuje oś biegunów magnetycznych wirnika. Wyszczególnione zostały również odpowiednie sektory, pomiędzy którymi można zauważyć różnicę w odczycie sygnałów z czujników Halla. Za każdym razem, gdy zmienia się odczyt z czujników Halla, układ sterowania zmienia wysterowanie tranzystorów i pole magnetyczne wytworzone w stojanie przesuwa się, uciekając przed goniącym go wirnikiem. Podstawową wadą tradycyjnych silników prądu stałego jest obecność mechanicznego komutatora i szczotek. Jako że są to elementy mechaniczne, to stosunkowo szybko ulegają zużyciu, przez co tego typu silniki charakteryzują się niską trwałością. Dodatkowo ze względu na iskrzenie na komutatorze nie mogą być one wykorzystywane w strefach zagrożonych wybuchem. Wady te zostały całkowicie wyeliminowane przez silniki BLDC, które ze względu na brak mechanicznego komutatora są dużo trwalsze od tradycyjnych silników prądu stałego. Trwałość silników BLDC zależy w głównej mierze od szybkości zużycia ich łożysk. Opisywane w tym materiale silniki bezszczotkowe prądu stałego mają powszechne zastosowanie w wentylatorach komputerowych, dronach, elektrycznych hulajnogach, rowerach elektrycznych, robotyce oraz szeroko rozumianej automatyce przemysłowej. Mam nadzieję, że tym materiałem udało mi się wyjaśnić Tobie działanie silników BLDC. Daj znać w komentarzu, czy film Ci się podobał. Jeśli chcesz wspierać rozwój kanału, możesz to zrobić w bardzo prosty sposób poprzez subskrypcję kanału i polubienie tego nagrania. Ponadto możesz odwiedzić mnie na mojej stronie na Facebooku, do której link jest w opisie. Jeśli znasz osoby, które taka tematyka interesuje, to udostępnij to nagranie.
Dzięki temu istnieje większa szansa, że materiał trafi do większej ilości osób, a Wasz pozytywny odbiór daje mi więcej motywacji do tworzenia kolejnych materiałów. Dziękuję więc za to, że poświęcasz mi swój czas i oczywiście zapraszam Cię na kolejne nagranie, które mam nadzieję pojawi się już wkrótce. Pozdrawiam i do usłyszenia.